Siema, tu Wahacz. Skoda Kodiaq pierwszej generacji kończy już swój żywot i następca pojawi się na rynku w 2024 roku. Ja na tym filmie chciałbym pokazać, co oferuje wciąż obecne w sprzedaży wcielenie tego samochodu i omówić trochę zmiany, które wprowadzi nowa generacja. A aby obecny Kodiaq zrobił na mnie jak najlepsze wrażenie, do jazdy dostałem bardzo sympatyczną konfigurację tego modelu, ponieważ pod maską pracuje w nim silnik benzynowy 2.0 TSI 190 koni mechanicznych z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów DSG, a samochód jest w wersji Sportline, co oznacza zarówno dobre wyposażenie, bo jest to jedna z najbogatszych odmian Kodiaqa, jak również pakiet stylistyczny, dodający całości więcej charakteru. Mam tutaj na myśli lekko przeprojektowane zderzaki oraz przede wszystkim lakierowane na czarno niektóre elementy, jak atrapa chłodnicy, lusterka czy listwy wokół szyb. W standardzie dostaje się też 19-calowe felgi, które w egzemplarzu testowym zostały zastąpione opcjonalnymi 20 za 3950 zł, a czerwony lakier wymaga dopłaty 4100. Ogólnie pomimo tego, że ingerencje w bryłę nadwozia są niewielkie, to Kodiaq w Sportline prezentuje się moim zdaniem zauważalnie ciekawiej niż zwykłe wersje, np. Style, i pomimo już 7 lat na rynku, bo premiera miała miejsce w 2016 roku, pierwsza generacja tego modelu wspomagana liftingiem, który miał z kolei miejsce w roku 2021, wciąż wizualnie daje radę i jak popatrzyłem na zdjęcia nowego Kodiaqa, to nie uważam, że jest on ładniejszy niż auto, które prezentuję na tym filmie. Wiadomo, że z wyrokami wypada poczekać, aż nowe wcielenie pojawi się na ulicach, ale pierwsze wrażenie mam właśnie takie. We wnętrzu druga generacja wyglądać będzie tak, jak pokazuje na przybitce, i o ile ktoś nie ma alergii na odstające ekrany, to według mnie w tym obszarze ma miejsce wyraźny progres, bo kabina testowanego Kodiaqa pochodzi z czasów, kiedy Skoda była bardziej toporna stylistycznie. Wciąż jednak to, co dostajemy tutaj, wygląda moim zdaniem ok i co ważne, jest też wzorowe pod kątem ergonomii. I ze względu na mniejszą ilość fizycznych przycisków w następcy, na przykład na tunelu środkowym, starsze wcielenie, które pokazuję na tym filmie, może być przyjaźniejszym w obsłudze samochodem w niektórych scenariuszach. W kabinie, decydując się na Sportline, nie znajdzie się dużo zmian i najbardziej zwracają uwagę fotele ze zintegrowanymi zagłówkami. Wyglądają bardzo fajnie i są też wyraźnie wyprofilowane po bokach, ale zarazem dosyć miękkie, więc na żadne sportowe kubełki nie ma co tutaj liczyć. Do ich wygody nie mam jednak zastrzeżeń i to jest najważniejsze w aucie tego typu, chociaż mogłyby mieć swoją drogą dłuższe siedziska. W Sportline dostaje się też odpowiednie logo na kierownicy, która została też pokryta w większości perforowaną skórą. Względem zwykłych odmian tego modelu jest ona też wyposażona w trzecie ramię na dole, dzięki czemu prezentuje się moim zdaniem zdecydowanie lepiej niż te dwuramienne. Pod kątem materiałowym testowana odmiana wprowadza wstawki dekoracyjne z imitacji włókna węglowego, co wygląda moim zdaniem ładnie, lepiej niż srebrne dodatki, które spotkałem kiedyś na przykład w Kodiaqu w wersji Style. Poza tym mamy standard dla tego modelu, co oznacza dobrej jakości, miękkie materiały, które znaleźć można zarówno na desce rozdzielczej w górnych partiach, jak również na drzwiach. Boczki wykończone są tutaj trochę zamszem. Jest też odpowiednio miękki podłokietnik, chociaż mógłby być trochę większy. Klamka wygląda ze swoim twardym, takim połyskującym plastikiem mało ciekawie, ale na szczęście jest to jedyny taki zwracający negatywnie uwagę element. W niższych częściach kokpitu mamy twarde tworzywa, one są ok, w takich miejscach mało eksponowanych. Na tunelu środkowym jest tylko troszeczkę fortepianowej czerni. Wszystkie drobniejsze elementy zostały wykonane z odpowiednią dbałością o szczegóły. Nie ma też problemów ze spasowaniem, więc ogólnie jakościowo Kodiaq trzyma dobry poziom. To znaczy, gdybym chciał się czepiać spasowania, to mógłbym powiedzieć, że ten element wydaje niepożądane dźwięki podczas naciskania. Swoją drogą tutaj mamy dodatkowy schowek przed pasażerem. Też okolice klamki trzeszczą, jak się tutaj naciska, no ale są to zdecydowanie nieżyciowe scenariusze, żeby takie rzeczy robić z tym samochodem. Podczas jazdy niepożądanych dźwięków nie ma i jest ok. W przypadku nowej generacji Skody Kodiaq ceny nie są jeszcze znane, ale zakładać można, że czekają nas jakieś podwyżki względem aktualnego cennika, który to startuje od kwoty 149 500 zł za odmianę Ambition i silnik benzynowy 1.5 TSI 150 koni z automatem. Kiedyś jeździłem tym modelem z 1,5-litrowym silnikiem i chociaż nie oferuje on jakichś robiących wrażenie osiągów, to radził sobie całkiem nieźle i mnie do normalnego podróżowania bez dużego dodatkowego obciążenia ta moc by wystarczała.
Gdyby dla kogoś było to jednak za mało, to 2-litrowa 190-konna benzyna wymaga solidnej dopłaty 19 150 zł, ale dostaje się za te pieniądze też od razu napęd na wszystkie koła i dla części osób może być to nawet większa zachęta do wybrania większego silnika niż trochę podwyższona moc. Alternatywną ścieżką zwiększania kwoty za Kodiaka jest dokładanie wyposażenia i tutaj najrozsądniejsza jest moim zdaniem wersja Style. W Ambition bowiem, który jest bazową odmianą, dostaje się już niezły poziom, ale w Style dochodzi chociażby dostęp bezkluczykowy, matrycowe światła LED, adaptacyjny tempomat, wybór trybów jazdy, elektroniczne zegary czy trzystrefowa klimatyzacja i kupując auto tego typu, moim zdaniem warto jest do Style dorzucić. Sportline wymienia się opcjami ze Style, bo na przykład pojawia się w nim kamera cofania, ale klimatyzacja jest dwustrefowa, więc wybór pomiędzy tymi wersjami zależy od preferencji. Wciąż jednak Skoda oferuje w każdym przypadku sporo opcji dodatkowych i w egzemplarzu testowym za sprawą topowego systemu inforozrywki, bardziej zaawansowanych asystentów kierowcy, haka holowniczego czy wspominanych na wstępie lakieru i felg, łączna kwota wzrosła niemal 29 tysięcy złotych do okolic 224 tysięcy złotych. Kodiaka Sportline z prezentowanym na tym filmie układem napędowym, tylko bez większości opcji dodatkowych, które znalazły się w testówce, można mieć też za 2602 zł netto miesięcznie i taką ofertę przygotował partner Wahacz TV, czyli firma Carless Polska. Uzyskać ją można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dodatkowo na wszystkie auta na ich stronie, też w wynajmie długoterminowym, można zgarnąć bonus w postaci darmowego podstawienia samochodu pod wskazany adres po wpisaniu w uwagach do zamówienia kodu Wahacz Free. Link do oferty wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. W gamie silnikowej obecnego Kodiaka mamy jeszcze dostępne diesle o mocy 150 lub 190 koni mechanicznych i jednostki wysokoprężne mają ostać się w nowej generacji tego modelu, podobnie jak benzyny o podobnym przedziale mocy co obecnie i największą nowością będzie pojawienie się hybrydy plug-in opartej o benzynę 1.5 i rozwijającej 204 konie mechaniczne, w której zasięg elektryczny ma wynosić około 100 km. Dla osób niezainteresowanych elektryfikacją będzie to jednak trochę ciekawostka i co istotne, pasująca do auta tego typu 2-litrowa benzyna z napędem na 4 koła pozostanie w ofercie. W testowanej pierwszej generacji zapewnia ona takie przyspieszenie od 0 do setki. Oraz takie od 90 do 140 km na godzinę. Poprzedni raz Kodiaka z tym układem napędowym testowałem w połowie 2021 roku i wtedy narzekałem na fakt, że skrzynia zbyt usilnie trzymała niskie obroty i zwlekała z redukcjami, przez co odczuwalna dynamika samochodu była pogorszona. Przez ponad 2 lata konstruktorzy popracowali jednak nad tym problemem i obecnie już tej przypadłości nie odczułem, bo samochód co prawda wciąż lubi się z niskimi obrotami podczas utrzymywania prędkości i wartości poniżej 1500 nie są niczym nadzwyczajnym, ale obecnie w naturalny sposób skrzynia robi redukcję do przynajmniej okolic 2000, a jak się trochę mocniej wciśnie gaz, to do około 2500 obrotów. Silnik wtedy ma znacznie większą chęć do przyspieszania i dzięki temu obecnie 190-konny Kodiaq sprawia wrażenie w końcu odpowiednio żwawego samochodu jak na swoją katalogową moc. Wciąż nie oznacza to, że mamy do czynienia z drogową rakietą, ale ja mogłem bezproblemowo nim podróżować w każdych warunkach. Skrzynia biegów, czyli 7-stopniowy automat DSG, wypada też bardzo dobrze pod kątem szybkości pracy oraz płynności zmiany przełożeń, nawet przy ostrzejszym przyspieszaniu i teraz, gdy nie zwleka już z redukcjami, śmiało mogę powiedzieć, że jest to skrzynia, w której nie widzę słabych punktów. Pozytywnie wypada też kultura pracy silnika benzynowego, bo jest on skutecznie izolowany od kabiny i nawet wkręcając się na wysokie obroty, hałas jest lepiej kontrolowany niż można się spodziewać, a operując w normalnych partiach, benzyna zupełnie nie zwraca na siebie uwagi. Jeśli ktoś nie weźmie za bardzo sobie do serca słowa sport z nazwy wersji wyposażeniowej, to taki styl pracy benzyny jest zaletą, chociaż fakt też zostaje, że żadnego charakteru się w nim nie znajdzie. Pod kątem spalania spory silnik i też ciężkie nadwozie oznaczały u mnie około 9 litrów podróżując po Warszawie. Na zwykłych drogach poza miastem wskazania oscylowały wokół 7 litrów, na ekspresówkach rosły do 7,5-8 litrów, a przy prędkościach autostradowych komputer pokazywał 9 litrów.
Pod kątem właściwości jezdnych Kodiaq oferuje neutralne zestrojenie. W testowanym egzemplarzu nie znalazło się adaptacyjne zawieszenie DCC i jedyne ustawienia, które dostałem teraz, z grubsza odpowiadają normalnym przy obecności na pokładzie DCC z lekkim może skierowaniem się w stronę trybu komfortowego. Biorąc pod uwagę, że Kodiaq jest dużym SUV-em, który ma przede wszystkim bezstresowo dowieść do celu, to ze sportowego zawieszenia i tak w nim nigdy nie korzystałem i nie uważam, aby dla większości kierowców wydawanie 4000 zł ekstra za ten dodatek było konieczne. Też pomyślałbym nad dopłatą do 20-calowych kół, bo one jednak utwardzają sposób reakcji na mniejsze nierówności. Większe problemy na wierzchni są już całkiem skutecznie zmiękczane przez zawieszenie i chociaż testowana Skoda nie jest jakimś typowo kanapowym SUV-em, to dla mnie poziom komfortu jest w niej ok. A też takie zestrojenie skutkuje dosyć małymi przechyłami w zakrętach i dobrą pewnością prowadzenia, która jest jeszcze wspomagana przez trochę wygładzony w reakcjach, ale zarazem całkiem bezpośredni jak na auto tego typu układ kierowniczy. W tym przypadku można w Sportline wybierać tryby jego pracy i różnią się one stopniem oporu stawianego przez kierownicę. Osobiście bardziej lubiłem sportowy, dlatego szkoda, że po każdym odpaleniu silnika samochód startuje na ustawieniach normalnych bez względu na to, jakie wcześniej były wybrane. Elektroniczne zegary Kodiaqa oferują duże możliwości personalizacji, ponieważ można modyfikować to, co będzie się wyświetlało na środku, czy to komputer pokładowy, czy też inne moduły, na przykład nawigację, czy też system audio albo telefon. W przypadku nawigacji można też sobie ustawić, aby mapa była na całości, ponieważ jest także możliwość zmiany różnych widoków i to działa w każdym module, więc można sobie dowolnie to wszystko tutaj miksować i znaleźć kompozycję optymalną dla siebie. Jest też taki minimalistyczny tryb autostradowy, bardziej sportowy widok. Można sobie również, korzystając z ekranu centralnego, zmieniać widoki i na przykład zamiast mieć po prostu puste tarcze, to można mieć coś wewnątrz lewej czy też prawej tarczy i w ten sposób jest możliwość dostrajania zawartości poszczególnych z nich. Bardzo udane i rozbudowane rozwiązanie. Mam z nim tylko jeden problem, że za wolno ten system reaguje na to, co się chce z nim zrobić, co nie jest jakimś wielkim problemem, ponieważ nieczęsto się tutaj jakieś bardzo gruntowne zmiany robi, ale wciąż fakt zostaje, że można by oczekiwać w tej cenie samochodu czegoś więcej. Do sposobu obsługi już zastrzeżeń nie mam. Tak jak pokazywałem, z prawej strony steruje się elektronicznymi zegarami w bardzo intuicyjny sposób. Mamy także wyzwalanie dedykowanego menu związanego z asystentami jazdy. Z lewej strony obsługuje się system multimedialny. Pod kierownicą mamy joystick do sterowania tempomatem, który nie jest widoczny, więc wymaga przyzwyczajenia i nauki, ale nie będzie to, jak sądzę, trwało długo, ponieważ jest ergonomicznie zaprojektowany. Najlepszy przewidziany do Kodiaqa system inforozrywki nazywa się Columbus i ma ekran o przekątnej 9,2 cala bardzo dobrej jakości. Mamy tutaj personalizowalne pulpity, można sobie dostrajać ich zawartość. Wyświetlacz ma też fajny bajer, to znaczy jak się odsunie palec, to znikają etykiety, aby było bardziej przejrzyście, a gdy się zbliży, to się one pojawiają. Menu główne oparte jest o duże ikonki w innych miejscach. Menu też są bardzo dobrze zaprojektowane, nie ma tutaj żadnych udziwnień, tylko mamy klasyczne listy, więc można bardzo łatwo sobie tutaj wszystko dostroić związanego z działaniem samochodu. W innych miejscach też jest ok, jakieś radio, tego typu sprawy. Wszystko jest przejrzyście zaprojektowane. Mamy też integrację z smartfonami poprzez Android Auto i Apple CarPlay. Jest takie na przykład dodatkowe jeszcze menu na górze z najważniejszymi ustawieniami, więc z tego systemu korzysta się bezproblemowo. W nowej generacji w kabinie znajdzie się znacznie większy ekran. Na zdjęciach widać, że oprogramowanie w nim będzie zupełnie nowe dla Skody, więc nie wiem, jak będzie z jego wygodą, ale sam rozmiar zapowiada się naprawdę solidnie pod kątem czytelności. Panel klimatyzacji w testowanym modelu jest w pełni fizyczny. Wszystkie funkcje istotne mają swoje tutaj dedykowane pokrętła albo przyciski. Lepiej moim zdaniem się tego zaprojektować nie dało. Jeśli chodzi o ładowanie, to z przodu mamy matę indukcyjną, złącze 12V oraz dwa USB-C. A z tyłu domyślnie mamy wyłącznie 12V, dwa USB dodatkowe w tej części nadwozia są możliwe do zamówienia, ale z listy wyposażenia opcjonalnego. Szkoda, moim zdaniem coś takiego powinno być w standardzie. Na plus wypada za to obecność trzystrefowej klimatyzacji. Jest też w testowanym egzemplarzu możliwość podgrzewania tylnych foteli.
Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego jest niewielki oraz lekki, więc został bardzo rozsądnie zaprojektowany. Na większości mamy tutaj czarny, dobrej jakości plastik. Są też dekoracyjne srebrne wstawki, które trochę łapią różnych zarysowań, no ale dzięki temu ta konstrukcja wygląda zdecydowanie lepiej niż ta, którą spotkać można w tańszych modelach Skody z tamtego okresu. Kodiaq nie ma zbytnio pochylonej frontowej szyby, dzięki czemu nie kończy się ona daleko od głowy kierowcy, maska jest poziomo poprowadzona i też dobrze widoczna. Jest ona co najwyżej długa i to może jakoś utrudniać sytuację. Widoczność na boki jest ok, nie mam do niej zastrzeżeń. Do tyłu, gdy się spojrzy, to mamy dodatkową szybkę, więc słupek nie jest przesadnie masywny. Tylna szyba jest wysoko poprowadzona, ale jest też duża. Służąca wsparciem kamera cofania oferuje mocno przeciętną jakość. Jak na tę klasę samochodu można powiedzieć obecnie, że już kiepską, no ale wciąż jest to w pełni używalne rozwiązanie. Też mam tutaj rozsądnie kontrolowane pole widzenia, bez rozciągania tego, co znajduje się po bokach. No i zmyślnie jest wkomponowany samochodzik pokazujący czujniki parkowania i ich wskazania. Aby mieć kamery 360 stopni, trzeba w wersji Sportline dopłacić 2250 zł. Wymiary Kodiaqa to 470 cm długości i 188 cm szerokości i nawet pomimo przyjaznego projektu nadwozia gabarytów się nie przeskoczy i trzeba się bardziej pilnować na ciasnych przestrzeniach i to sprawia, że testowaną Skodę traktuję niezmiennie jako auto do jazdy głównie w trasy. Jeśli ktoś jednak musiałby zapuścić się nią do miasta, to otrzyma pewną ociężałość reakcji na ruchy kierownicą i czuje się, z jakim samochodem mamy do czynienia. Kierownica ta jednak na ustawieniach normalnych pracuje lekko, więc nie ma obaw o to, że auto będzie wymagało zbyt dużo wysiłku podczas manewrowania. Kodiaq z napędem na 4 koła nadaje się też trochę bardziej do podróży po nieutwardzonych drogach. Dostajemy w nim chociażby asystenta zjazdu ze wzniesień i tryb offroadowy, gdzie poza dostrojeniem zachowania elektroniki do takich warunków pojawiają się też dodatkowe wskazania na komputerze. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu Kodiaqa pojawia się od wersji Sportline. Mamy podświetlone drzwi, na górze bardziej wyraziście LEDowe paski, bardziej rozproszony sposób dolne części, też podświetlone są przestrzeni na nogi. Niektórymi z elementów, to znaczy tymi LEDowymi paskami oraz przestrzeniami na nogi, można sterować nie tylko pod kątem jasności, ale również wybierać kolorystykę, wtedy też zmieniają się od razu akcenty chociażby na zegarach. Jeśli chodzi o przyciski, przełączniki, to one już niezmiennie podświetlone są na biało, czyli dobry kolor, biorąc pod uwagę, że jakieś barwy można sobie inne wybrać z menu i ogólnie nie jest to jakoś spektakularnie, jeśli chodzi o efekt świetlny, ale jest ok, tym bardziej, że wszystkie przyciski, przełączniki doczekały się swojego źródła światła. Jakbym coś tutaj zmienił, to dorzucił jeszcze jakiś dekoracyjny element świetlny na desce rozdzielczej, ponieważ na niej tego brakuje. Przednie światła w testowanym modelu są rozdzielone, a po liftingu stały się też trochę bardziej obłe. Generalnie mamy w ich przypadku do czynienia z dosyć prostym projektem, z fajnymi jednak detalami w dolnej części, np. głównych lamp. Całe oświetlenie jest w tej części nadwozia LEDowe. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też siedzą diody. Z tyłu również wszędzie obecna jest ta technologia, a projekt świateł atrakcyjnością wizualną nie ustępuje tym z przodu. Mamy też dynamiczne kierunkowskazy wprowadzone przez lifting i ogólnie testowana Skoda po zmroku wygląda moim zdaniem bardzo ładnie. Abyśmy nie zapomnieli, z jaką marką mamy do czynienia, to po otworzeniu drzwi na podłożu wyświetla się napis Skoda. Na szczęście obecność tego bajeru nie sprawiła, że producent zapomniał o bardziej praktycznych, rozproszonych źródłach światła koło drzwi. Matrycowe światła LED mają tak pionowo wycinać fragment wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców, a zarazem maksymalizować doświetlanie poboczy. Ze swojego zadania wywiązywały się one bez zarzutu, bo gdy inne auta pojawiały się w oddali, to szybko generowany był świetlny tunel i nie zdarzyło mi się, abym czuł, że światła spóźniły się z reakcją w stopniu, który mógłby powodować oślepienie kogokolwiek. Dodatkowo mamy tutaj dobrą precyzję ze sporą ilością stref i podczas jazdy, np. po zakrętach, bez problemów dostrzec można, jak się poszczególne fragmenty odpalają. Światła też starają się wykrywać znaki drogowe i wygaszać sekcje z nimi, aby się tak nie błyszczały, a jeśli dodamy do tego bardzo dobrą moc świecenia, to dostaje się rozwiązanie na wysokim poziomie. W nowym Kodiaqu matrycowe LEDy mają mieć 50% więcej stref i gwarantować o 15% większą moc, więc poprawa jest znacząca, ale obecnemu rozwiązaniu też niczego nie brakuje.
Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki ogromny zapas wolnej przestrzeni. Nad głową też jest dobrze, ponieważ nawet przy konkretniejszym wyprostowaniu się od podsufitki dzieli mnie jeszcze taki okazały margines. Tunel środkowy w testowanym modelu niestety też jest okazały, ponieważ ma taką wysokość. Tylna kanapa wyposażona została w rozkładany podłokietnik. Mamy też tutaj pomysłowo zaprojektowane zagłówki, ponieważ można zrobić coś takiego i podczas podróży mieć stabilizację boczną głowy. Oparcia mogą mieć też różny kąt nachylenia. Pojemność bagażnika Kodiaka to 675 litrów. Dostaje się tutaj umiarkowanie wysoki próg załadunkowy, bardzo duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach mamy tutaj pojemne kieszenie w nadkolach, gdzie można schować chociażby taki pokrowiec. Był on w egzemplarzu testowym z listy wyposażenia akcesoryjnego. Był w nim kod w tym przypadku i dzięki zastosowanym materiałom bardzo dobrze można go zakamuflować w tej przestrzeni. Mamy także haczyki na jakieś torby, których położeniem można sterować. Jest dodatkowa tutaj skrytka. Z prawej strony znalazło się gniazdo 12V. Można także sterować hakiem holowniczym. Pod podłogą mamy dojazdowe koło zapasowe. Gdyby ktoś był ciekaw, to hak wygląda tak. Po złożeniu oparć w drugim rzędzie do dyspozycji dostaje się maksymalny 2065 litrów. Niestety mamy też wtedy wysoki uskok na podłodze. Podsumowując, obecna Skoda Kodiaq to wciąż samochód trzymający naprawdę dobry poziom i chociaż następca będzie nowocześniejszy i na pewno w wielu obszarach poprawiony, to gdybym dorwał dobrą finansowo ofertę na auto porównywalne z tym, co prezentuje na tym filmie, to bez oporów bym z niej skorzystał i później nie żałował, ponieważ Skoda Kodiaq pierwszej generacji przyjemnie jeździ, jest bardzo prosta w obsłudze i przez okres testu nie znalazłem w niej żadnego dokuczającego słabego punktu. I to wszystko, co przygotowałem o Kodiaqu. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carli z Polska, ich ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!